Słuchasz Fabrity Talks. To podcast, w którym poruszamy tematy związane z inżynierią oprogramowania, generatywną sztuczną inteligencją, przemysłowym IoT oraz inżynierią danych. Naszym celem jest dostarczenie liderom IT praktycznych informacji biznesowych, które można łatwo wdrożyć w organizacji. Nasze odcinki znajdziesz na Spotify, Apple Podcast, Amazon Music oraz YouTube. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy, odwiedź fabrity.com. Zaczynajmy. Dzień dobry, Michał Jaskólski, witam w kolejnym odcinku Fabrity Talks, tym razem po polsku. Dziś moim gościem jest Tomasz Mackiewicz, kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Instytucie Łukasiewicza. Dzięki Tomku, że dołączyłeś do nas. Proszę powiedz kilka słów na początek o sobie i o Instytucie. Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Moje doświadczenie zawodowe, czyli wiele lat w korporacji Volkswagen Poznań, później miałem przyjemność kierowania Centrum Badawczo-Rozwojowym, doprowadziło mnie właśnie do sieci badawczej Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny, bo taka jest pewna nazwa instytutu, w którym teraz pracuję. Kieruję, tak jak wspomniałeś, Michale, grupą badawczo-rozwojową inżynierii mechanicznej, a sama sieć badawcza Łukasiewicz to 22 instytuty, trzeci co do wielkości zrzeszający wszystkie te instytuty, Instytut Badawczo-Naukowy w Europie. Sam Poznań, czyli ten Poznański Instytut Technologiczny, to są tak naprawdę cztery centra, cztery obszary, w których się poruszamy, w których działamy. To Centrum Nowoczesnej Mobilności, to Centrum Zrównoważonej Gospodarki, Centrum Transformacji Cyfrowej i Centrum Badań Laboratoryjnych. To jest około 700, według mnie oczywiście, najwyższej klasy naukowców, badaczy, dociekliwych, którzy badają, rozwijają nie tylko technologie własne czy własne pomysły, ale wychodzą naprzeciw przemysłowi, przedsiębiorcom, firmom, które potrzebują rozwoju, które na serio biorą kwestię badania i rozwoju, zwiększania swojej konkurencyjności na tle innych firm. Tak pokrótce, czym zajmujemy się w sieci badawczej Łukasiewicz, A Poznański Instytut powiedz, no Technologiczny. bo jak myślimy o takich instytutach, to oczywiście mi gdzieś tam przychodzi do głowy Fraunhofer niemiecki. Czy to jest jakby częste podejście w Europie w tej chwili, że takie instytuty powstają, czy to jest raczej nowatorskie podejście ciągle? No bo instytut dość nowy jest, prawda? Tak w porównaniu z Fraunhoferem to jest raczej nowym tworem. Znaczy nowy w tej formie, ale jeśli wejdzie się głębiej i w historię instytutów, które tworzą sieć badawczą Łukasiewicz, no to są już wieloletnie, 50, 70, 75 lat. Instytut Obróbki Plastycznej bądź inne instytuty, które tworzą sieć badawczą Łukasiewicz, mają wieloletnią historię. Rzeczywiście pomysł na wykorzystanie tego efektu synergii instytutów i badaczy i naukowców powstał relatywnie niedawno, no ale właśnie to jest pewne novum ze względu na to, że instytuty chcą się łączyć, bo nauka, bo badania i rozwój przenika się coraz bardziej. Mniej jest przestrzeni takiej bardzo wyspecjalizowanej. Pewnie będziemy dziś rozmawiać o technologii sztucznej Dokładnie. inteligencji, AI-u, który spina, Mhm. który może być wykorzystywany szeroko, praktycznie w każdej dziedzinie nauki, w każdej dziedzinie badań i rozwoju. Dlatego ten efekt synergii, łączenie się instytutów, współpraca, ale taka bardziej ścisła niż tylko taka ogólna, jest potrzebna. Jasne, super. No to fajnie, czyli takie nowe rozdanie i złączenie i rzeczywiście połączenie tych sił, to brzmi super. Słuchaj, ja wiem, że ty byłeś też, albo nawet jesteś członkiem grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji cały czas. Tak, byłem na pewno aktywnym do niedawna. Teraz ona została w pewien sposób przeformułowana, ale rzeczywiście miałem tą przyjemność, że zostałem zaproszony kilka lat temu do współpracy w Ministerstwie Cyfryzacji w zakresie grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji, gdzie udzielałem się w zakresie kompetencji cyfrowych. I wiesz co, bo ostatnio wiem, że grupa wydawała raport dość ciekawy odnośnie badań i rozwoju oraz monetyzacji tych badań. Powiedz, jak to się przekłada na PKB? Tak zacznijmy z wysokiego C. Powinno się przekładać bardzo mocno. Mhm. Czy się przekłada? Nie mam w głowie oczywiście dokładnych danych. To pewnie statystycy Mhm. i pewnie instytucje badające to, mam nadzieję, to potwierdzą. Mówię, że powiem tak, życzeniowo chciałbym, żeby to się przekładało na PKB, a jako przykład podam
Wszyscy znamy firmę OpenAI, która dała nam Mhm. ChatGPT, który e, przez wszystkie odmiany jest wymieniany. Każdy chciałby korzystać, każdy chciałby umieć promptować, ale są też inne rozwiązania. Jest polski odpowiednik ChatGPT Bielik i pytanie jest teraz, do którego ty zmierzasz, jak jest to monetaryzacją? No właśnie, to nie zależy czasami od samego badacza, od Mhm. samego programu, od Jasne. samego pomysłu. To otoczenie musi wesprzeć, żeby to zmonetaryzować. Mi bardzo zależy na tym, to też staram się w ten sposób działać w sieci badawczej Łukasiewicz w Poznańskim Instytucie Technologicznym. Gdzieś na końcu badania i rozwój, te innowacje, które tworzymy, które opracowujemy, miały przełożenie na rozwój gospodarczy kraju, już tak bardzo górnolotnie. No ale nie bójmy się Mhm. tak definiować projektów, no bo do tego one służą. Czasami to jest zwiększenie konkurencyjności jednego przedsiębiorstwa, a dzięki zwiększeniu konkurencyjności jednego przedsiębiorstwa zwiększamy konkurencyjność polskiej gospodarki. Jestem mocnym orędownikiem inwestowania w nas, mówię, Mhm. w rodzimą gospodarkę i jej rozwój dzięki nowym technologiom. Jasne, bardzo, bardzo słuszna idea. No to powiedz może, jak już jakoś tam tak zmierza rozmowa w tę stronę, to jak staracie się łączyć te dwa takie, no na pierwszy rzut oka dość różne światy, bo nauka i przemysł nie zawsze się wszystkim kojarzą wzajemnie, natomiast to są bardzo komplementarne środowiska tak naprawdę. One bez siebie no, nie mogą istnieć w dłuższej perspektywie. No wiesz co, dotknąłeś clou w twojej wypowiedzi, ty to wiesz, że one są komplementarne, że one powinny ze sobą koegzystować, wspierać się, współpracować, ale niestety nie każdy tak Mhm, myśli, nie każdy wie, że taka jest możliwość. Dużo przedsiębiorców widzi bariery związane ze współpracą z ośrodkami takimi jak ten, w którym pracuję, ale też ogólnie szeroko rozumianą edukacją. Te bariery to od praw autorskich poprzez no, pewną bezwładność. Nie chcę tutaj jakby żalić się, ale jednak uczelnie, ta decyzyjność, rektor i ten proces jest długotrwały. No a mhm, jednak przedsiębiorca potrzebuje quick winsów. On dzisiaj ma problem, dzisiaj chciałby coś rozwinąć, bo wie, że on jeśli dzisiaj tego nie zrobi, to bogatszy gracz zainwestuje własne środki, wynajmie, zatrudni odpowiednich inżynierów, odpowiednie osoby i wyprzedzi ciebie. Tylko że jeśli tak będziemy na to patrzeć i skupiać się tylko na tak barierach czy wyzwaniach, które przed tym stoją, no to jest złe myślenie. Trzeba zbudować pewną świadomość u przedsiębiorcy i to staramy się robić na każdym kroku, mhm, że badania i rozwój, współpraca z edukacją opłaca się. Traktowana musi być jako inwestycja i inwestycja rozłożona długofalowo. Jednak no, ciężko oczekiwać, zresztą dam taki przykład szkół średnich, to bardzo dobrze obrazuje. Jeśli pracodawca potrzebuje automatyków w danym regionie i zgłosi się do instytucji edukacyjnej, no to w Polsce na tą chwilę szkoła branżowa trwa 3 lata, technikum 5, studia przyjmijmy 5, no to łatwo sobie policzyć, że jak on dzisiaj długofalowy się plan zgłosi, naprawdę. no tak niestety jest. Oczywiście możemy rozmawiać o klasach partnerskich, jakichś projektach, no ale nic nie zrobimy, nie przyspieszymy. To jest coś, co niestety ChatGPT, Bielik i inne technologie nam nie zastąpią, czyli czas. Więc trzeba zrozumieć, że ten aspekt czasu i rozłożenia tego projektu w czasie, zaplanowania go odpowiednio, przyniesie efekt, ale nie jutro, nie pojutrze. Mhm, Przedsiębiorcy no, mają z tym problem, jest to dla nich wyzwanie, żeby zachować konkurencyjność, muszą już tu i teraz mieć rozwiązania. I podobnie jest z edukacją wyższą, z badaniami i rozwojem. Jeśli to są projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, one trwają, proces decyzyjności, transferu tych środków, by później transferować wiedzę i rozwiązywać wyzwania, jakie stoją w przedsiębiorstwie. Nie jest to z tego dnia na tydzień, kiedy komercyjnie na zasadach B2B przychodzę do firmy i daję zlecenie i mówię, za 3 tygodnie poproszę efekt. Także zbudowanie tej świadomości, jak to wszystko funkcjonuje, zaakceptowanie tych warunków daje możliwość funkcjonowania. Jeśli ja z góry zakładam, że potrzebuję coś w 2 tygodnie, no to tu jest bariera czasem nie do przejścia. Więc my najpierw staramy się uświadomić warunki funkcjonowania, mhm, by wtedy zaakceptować i realizować, a wtedy nikt nie jest zdziwiony, rozczarowany i nie mówi: „Ojej, ile to trwało?” No tyle to mhm. trwało, bo na to się umawiamy.
A czy masz jeszcze jakieś inne rady, tak dla przemysłu, dla biznesu, jak efektywnie współpracować z uczelniami? Poza tym, że rzeczywiście, żeby planować w dłuższej perspektywie, czy rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy przemysł, biznes idzie do uczelni po konkretne rozwiązania danych problemów tak punktowo, i to jest do zrobienia? Idzie wtedy, kiedy rynek nie jest w stanie mu zaoferować tego rozwiązania często. Mhm, Generalnie przewaga instytutów badawczo-rozwojowych, czy szeroko rozumianej edukacji, ale tej kooperacji z przestrzenią instytutów badawczo-rozwojowych jest taki, że my mamy ten komfort badania, nie rozwiązań spółki. To znaczy się, każdy przedsiębiorca, posłużę się tu przykładem integracji stacji zrobotyzowanych. Jeśli to jest rozwiązanie takie oczywiste, przetestowane, zweryfikowane, firma integrująca stacje zrobotyzowane zna ten temat, robiła już takie realizacje, albo nawet niekoniecznie robiła, ale one nie są jakieś wymagające pracy badawczej, no to dostanie w krótkim czasie za odpowiednie pieniądze. mhm. My wspieramy i do nas trafiają przedsiębiorcy, którzy nie znaleźli rozwiązania na rynku i potrzebują coś od zera zaprojektować. Jest pusta kartka, czysta kartka, a przedsiębiorca nam definiuje cel i mówię: "Zróbcie mi, żeby tak było". I to też znaczy, że z definicji będą to jednak dłuższe projekty, prawda? Bo to nie będzie drobiazg, tylko będzie raczej coś, co trzeba zbudować od zera. Tak, oczywiście to jest troszkę tak jak Mhm, z tej przestrzeni automatyzacji, robotyzacji są rozwiązania, które paletyzują proces produkcyjny, układają kartony czy cokolwiek. No to jest już zdefiniowane, są firmy, które się z tym mhm. specjalizują, mają robota, mają odpowiednie chwytaki i to robią prawie, że z marszu spółki można takie rozwiązanie zakupić. Ale jeśli wymaga to jeszcze innych czynności, nie wiem, skanerów dodatkowych i tak dalej, to oczywiście ta firma też pewnie jakoś by to dała radę zrobić, ale jeśli wymaga to pewnych testów, weryfikacji, nie jesteśmy pewni rozwiązania, no to instytut ma moce przerobowe, ale też przede wszystkim wiedzę potrzebną do tego, żeby to zrealizować. No ale to wtedy, tak jak sam wspomniałeś, Michale, wymaga jednak czasu. Mhm. Dobra, dzięki Tomek, za to spojrzenie. Wiesz co, no tak jak też zaczęliśmy już mówić, właściwie sztucznej inteligencji w takiej rozmowie nie może zabraknąć, bo temat, jest wszechobecny, i wychodzi nam z każdej szafy. Powiedz, o czym najczęściej rozmawiasz z przedstawicielami przemysłu w kontekście AI? Jak to w Polsce wygląda w tej chwili z twojej strony? Podobnie jak o tej współpracy, o zbudowaniu pewnej świadomości, bo mam poczucie i trochę tak jak technologia wodorowa, taki AI, jest jeszcze kilka takich przestrzeni, w której nie do końca wykorzystujemy, nie do końca mamy świadomość, a bazujemy na doniesieniach medialnych, na oczekiwaniach, na tym, że coś funkcjonuje. I często jak przychodzą do nas przedsiębiorcy i jest przestrzeń, w której chcemy wykorzystać technologię AI, albo w ogóle o niej rozmawiać, no to sprowadza się to właśnie do czata GPT, do obrazów wygenerowanych, teraz tym Mhm, coraz bardziej do filmów, w których są wykorzystywani aktorzy bez własnej wiedzy, bądź nawet nasze własne osoby, a nikt nie rozmawia o wykorzystaniu AI w przemyśle, w rozwiązaniach o, technologicznych, no bo oni nie wiedzą, jak to wykorzystać. Zbierają jakieś gigantyczne liczby danych, giga danych, nikt tego nie przetwarza. No właśnie, a tutaj algorytm sztucznej inteligencji jak najbardziej mógłby to robić, ale o tym właśnie nie rozmawiamy. Nie ma tej świadomości. Według mnie musielibyśmy zrobić krok wstecz, żeby zrobić 2 kroki do przodu z wykorzystaniem mhm, efektywnym sztucznej inteligencji w przemyśle. Z tym się niestety nie spotykam. Oczywiście to jest taka przeciwwaga, to są startupy, które znajdują rozwiązania wykorzystania sztucznej inteligencji w przemyśle i je implementują. W ramach sieci badawczej Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny mamy Centrum Transformacji Cyfrowej, w której właśnie tworzymy aplikacje, tworzymy algorytmy do wykorzystania w przemyśle, w rozwiązaniach technologicznych, a nie tylko biurowych tak naprawdę, do tworzenia tekstów, do nie wiem, mhm. porad prawnych, czy formatowania tekstu, i jego, analiz. Więc, Czyli faktycznie, przepraszam, o wiele częściej spotykasz się z takimi zastosowaniami, które zostały rozreklamowane po prostu, prawda? Czy nie mówisz raczej LLM-y niż machine learning i tak,
Tak, i big data. zdecydowanie, bo nawet jeśli prześledzisz sobie LinkedIna, czy niefachową prasę, taką z wysokiego C, to do tego to się sprowadza, do ułatwień biurowych, do dyskusji, ile stanowisk pracy zlikwidujesz dzięki AI-owi, który przyspieszy procesy analizy dokumentów, przerzucania dokumentów, a ja osobiście nie słyszałem bądź nie słyszę dyskusji, jak to wpłynie na, nie wiem, analizę procesu produkcyjnego pod kątem sprawności maszyn, predictive maintenance, czy wszystkie firmy wykorzystują do tego, żeby analizować proces i przewidywać trochę tak jak ze szklanej kuli e, job stopy w swoim zakładzie produkcyjnym. To jest trochę też tak, kiedyś byłem zaproszony na konferencję, rozmowy na temat służb utrzymania ruchu. Mhm. Do niedawna to jest takie, ja to tak Tomek, to jakby ja ci przerwę w tym momencie, bo mam jeszcze jedno pytanie, które muszę zadać w tym kontekście, a potem jeszcze wrócimy do utrzymania ruchu, dobra? Bo pewnie. o czym rozmawiasz w kontekście IoT? No bo to też się łączy, prawda? Bo IoT daje duże możliwości rzeczywiście monitorowania, predykcji, optymalizacji i mi osobiście w głowie od razu dzwoni AI i nasz asystent dla utrzymania ruchu właśnie, o którym bym chętnie też później zamienił 3 słowa. Natomiast jakby kto przychodzi do ciebie, czy w ogóle ktoś przychodzi z pytaniami o wykorzystanie internetu rzeczy? To jest też podobnie jak z AI, ale tutaj jest o tyle łatwiej, że tu są namacalne rozwiązania, połączenie maszyn w jedną całość, różnego rodzaju skady, oczunikowanie maszyn i komunikacja z nimi, tudzież na przykład posłużę się przykładem z branży automotive, która jest mi znana, No. lokalizacja pojazdów na terenie zakładu, w którym momencie procesu produkcyjnego oni są, ten pojazd jest, czy część jego. Także to jest bardziej jest to wykorzystywane. Po drugiej stronie maintenance, ale też serwis maszyn i urządzeń, gdzie do niedawna serwisant przyjeżdża, a teraz wiodący producent maszyn, centr obróbczych, CNC, no po prostu zdalnie jest maszyna oczujnikowana, wysyła co chwilę sygnały o raporty realizacji zadań i serwisant może połączyć się zdalnie z maszyną, połączyć się zdalnie, tak jak my teraz na Teamsach czy jakimś innym urządzeniu z użytkownikiem i powiedzieć: słuchaj, parametr ten jest za wysoki, zmniejsz ciśnienie, zwiększ jakiś inny parametr, Mhm. zareaguj. Więc połączenie się, ten internet rzeczy, który ja interpretuję jako takie połączenie się maszyn, urządzeń pod nadzorem czy to człowieka, czy docelowo sztucznej inteligencji, która za nas będzie weryfikować Mhm. i analizować te parametry, to się odbywa lepiej lub gorzej. To jest tak samo jak wykorzystanie tej technologii, czy tych rozwiązań z zakresu tej technologii. Miałem kiedyś okazję rozmawiać z firmą logistyczną, która no, oczujnikowała, która scyfryzowała całe swoje procesy. I to funkcjonowało. Najlepsze było na końcu, że coś tam zawsze nie działało. Okazało się, że IoT, AI, wszystko, a na końcu jest zeszyt pana, który na dyżurce wpuszcza i wypuszczał tiry. I tam tak de facto kopalnia wiedzy była i jak było źle, to do niego trzeba było zadzwonić. Więc jest wykorzystywane pytanie trochę takie filozoficzne o zaufanie do tych wszystkich procesów, tu już Mhm. bardziej nie tylko IoT, ale do AI-a, czy gdzieś tam firma jest w stanie w 100% zaufać i na tej bazie realizować swoje procesy, czy jednak nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, że wolimy mieć, no czasem nie wolimy, ale jest backup, taki właśnie jak w tej firmie logistycznej, która naprawdę chciała być cyfrowa, uzależnić się od tego typu rozwiązań, ale gdzieś tam i tak pan notował wjazdy i wyjazdy, i Wiesz co, kierunki, i destynacje. to jest bardzo ciekawe, bo tu mi 2 rzeczy wychodzą w głowie. To znaczy pierwsza to jest taka, że z tego, co mówisz, to faktycznie są raczej gotowe rozwiązania od dostawców sprzętu i maszyn, ale niekoniecznie rozwiązania tworzone w ramach danego przedsiębiorstwa po to, żeby coś jeszcze poprawić, prawda? To dobrze zrozumiałem, że to raczej tak jest, że ktoś ma maszyny i one są serwisowane dzięki IoT, ale raczej to nie jest ktoś, kto siedzi na przykład jak inżynier utrzymania ruchu czy plant manager, który wymyśla, jak podnieść wydajność linii produkcyjnej, która jest złożona na przykład z różnych sprzętów,
na przykład do różnych dostawców, bo to już byłoby jakieś pole do popisu, no bo trzeba by jednak połączyć, zintegrować te wszystkie urządzenia i liczyć OEE na całej linii, które może się nawet trochę różnić od tego, co wychodziło z takich obliczeń gdzieś tam dostarczanych przez producenta. Dobrze kombinuję? Dobrze, w tym sensie, że jak najbardziej, firmy najłatwiej sprzedać gotowe rozwiązanie. Mhm. Opracowaliśmy coś, teraz to nam się zwraca, wydaliśmy właśnie na R&D ileś tam, jakąś kwotę, jakieś środki na to przeznaczyliśmy. Teraz chcielibyśmy, żeby to rozwiązanie implementować wszędzie. Oczywiście tego się nie da wprost, bo jakiś zakres musi być adaptowany. Tu ten temat, który poruszyłeś, dla mnie jest, żeby to wyjaśnić, nie wszystkie maszyny są gotowe na Mhm. cyfryzację, Oj tak, oj na tak, wiemy to. oczunikowanie, a jednak firmy na nich produkują. I to Mhm. jest pytanie, jaka jest efektywność wprowadzenia rozwiązań z zakresu IoT, tego wszystkiego versus dzisiejsza produkcja. Pamiętajmy, że jak teraz ekonomicznie, gospodarczo, odchodzimy od marż 20-25%. Te czasy Mhm. już były. To kiedyś tak było. Teraz, jeśli jak ja tu rozmawiam z przedsiębiorcami na różnego rodzaju spotkaniach, izbach przemysłowo-handlowych, mówią 3, 5. Jak mają 5, to już mówią, że mają dużo. To oznacza, że ten Mhm. obszar marży na tyle się skurczył, na tyle trzeba być, tak trochę mówiąc brzydko, wyżyłowanym, że oni nie mają możliwości sobie testowania, prób i coś pójdzie nie tak, dobrze, to z 20 zrobimy 18, 17. Jak z 3 zejdziemy na 1, to już naprawdę Mhm. balansujemy na granicy opłacalności wytwarzanego produktu, więc oni naprawdę są dość mocno policzeni, ci nasi przedsiębiorcy. I jeśli nie mają stuprocentowej pewności, że wprowadzenie inwestycji w postaci oczunikowania, zmiany trochę technologii, zakupu maszyn albo nawet wydania pieniędzy na połączenie tego wszystko w jedną całość, jeśli on nie będzie miał gwarancji, a pewnie nie będzie miał jej nigdy, ale jeśli nie zostanie odpowiednio przekonany i nie będzie wiedział, że to zafunkcjonuje, no to ryzyko dla niego jest gigantyczne. Dużo Mhm. stopów nierealizacji procesu produkcyjnego, który na tą chwilę realizuje, lepiej lub gorzej, ale realizuje. Więc to jest dużym progiem wejścia, że jednak technologie nie każdego stać, żeby wymieniać park maszynowy w w na potrzeby zmian technologicznych. Wiesz, w ogóle dotknąłeś fantastycznego tematu, bo ja pamiętam, że jak się zaczynałem interesować dawno, dawno temu przemysłem 4.0 i IoT, to miałem takie wyobrażenie właśnie, że tutaj się robi taką cyfryzację i w ogóle to wszystko będzie pospinane i będziemy z tych czujników zbierać różne rzeczy. Natomiast to często jest tak, że są jakieś tam zawory, których się nie da oczujnikować inaczej niż ustawiając jakieś kamerki computer vision i patrząc, jak tam ten zawór jest przekręcony na przykład, nie? Bo to jest na tyle leciwe rozwiązanie, że albo się to trzeba zmienić po prostu na coś nowego, albo wykorzystać jakieś takie bardzo kreatywne podejście, żeby te dane mieć w systemie. Dlatego tutaj wychodzi coś, co ja zawsze mówię, analiza Mhm, procesu produkcyjnego, bo znów trochę jak z tym AI-em za modą, tak samo jest z przemysłem 4.0, czy z różnymi technologiami podążamy za modą, bo to jest trend, mhm, bo żeby zachować konkurencyjność, a tak naprawdę odpowiednie przygotowanie się do transformacji cyfrowej, czy transformacji właśnie w kierunku robotyzacji, automatyzacji, wymaga dogłębnej analizy własnych procesów. Czy to się da, czy wymaga to zmiany nie tylko mentalnego podejścia pracowników, ale też technologicznej, gigantycznej zmiany. Ja zawsze daję tutaj taki przykład, kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami o spawaniu, robotyzacji procesu spawania. Wszystko jest ok, pan, nazwijmy go X, spawa sobie, chcemy robota, ten mhm, robot też spawa, ale nagle się okazuje, że pan X, 2 blachy, które nie były odpowiednio przygotowane przez poddostawcę z huty skądkolwiek, mhm. tolerancja była słaba, one się po prostu były krzywe, ale dociskał jakoś ręką, nogą, brzuchem, czymkolwiek. No ale robot tego już nie zrobi. Czyli robotyzując, automatyzując proces u siebie, jestem zadowolony, bo ten człowiek może wykonywać inne czynności, robot pracuje 24 godziny na dobę, No, 7 dni w tygodniu. No tak, ale on w powietrzu nie pospawa. Jeśli nie będę tego przewidywał w procesie, czyli nie będzie dodatkowego jakiegoś urządzenia, które łączy te blachy bardziej, pozycjonuje, no to mam problem. Ale ja tego mogę nie wiedzieć, bo ja się robotyzuję, to powinienem też zwrócić uwagę na moich poddostawców i podobnie z innymi technologiami. Dlatego zawsze zachęcam producentów, przedsiębiorców do analizy własnego procesu, bo ten przykład, który dałeś, słusznie zawór.
to jest zawór i nie oszukujmy się, nie zrobimy z niego AI zaworu. On jest zawór po prostu zero-jedynkowy, Mhm. włączony, wyłączony. Więc pytanie jest takie, czy my potrzebujemy, żeby on robił jakieś inne funkcje, czy miał inne funkcje, czy wykonywał swoją pracę w jakiś inny sposób. A jeśli tak, Mhm. no to wtedy porozmawiajmy nad zastąpieniem go, nad przekonfigurowaniem jego, czy nad jakimiś innymi rozwiązaniami. Tak, czy jednak nie można przesadzić. Trzeba też mieć partnera, który powie, że jakby tego nie ruszajmy, a to zróbmy, bo to może przynieść konkretne, wymierne korzyści dla całości. I słuchaj, to jakby zahaczmy o ten predictive maintenance, bo my często rozmawiamy z różnymi przedstawicielami przemysłu i czasem słyszymy takie rzeczy, że no ale po co komu predictive maintenance, jak ja i tak mam tutaj serwisowe zalecenia i mogę wymienić to, muszę nawet to wymienić tam powiedzmy raz na rok coś, prawda? To No częsty właśnie, argument. zgadzam się, bo muszę Mhm. wymienić na bazie jakichś statystycznych Mhm. obliczeń przez producenta. No to jest trochę tak w samochodzie. Każdy z nas jeździ, dostaje informację 30 000. A czemu nie 31 albo 27? No bo statystycznie wyliczyli, że te części tyle i tyle. No a predictive maintenance, to tak jak wracając do tego wątku służb utrzymania ruchu, do niedawna, jeszcze kilka lat temu, służby utrzymania ruchu to byli dla mnie tacy strażacy. Pali się, trzeba jechać, coś się stało. No i on brał zestaw kluczy, zestaw wiedzy w głowie, 2, 3, 1, nieważne. No i działali, gasili pożar, a nowoczesny maintenance, właśnie powiązany z predictive maintenance, przewiduje, trochę to są tacy dla mnie czarodzieje, tacy magowie, którzy mają szklaną kulę i są w stanie na bazie gigantycznej liczby danych, jeśli oczywiście je zbieramy i wspierając się algorytmami, przewidzieć, że statystycznie, ale z tym otoczeniu to narzędzie z tej partii, one się nie zepsuje po roku, tylko zepsuje się po 11 miesiącach i 28 dniach. I teraz, jeśli one się zepsuje, nie wiemy tego i zepsuje się 3 dni przed wymianą, no to mamy problem, bo jest zatrzymanie produkcji, nie produkujemy, gigantyczne straty. A to jest tylko jedno narzędzie, które de facto nie kosztuje dużo nas, ale w przeliczeniu na jobstop, które wykona, gigantyczne pieniądze. I stąd predictive maintenance to jest tak naprawdę trochę taki przewidywanie przyszłości do Twoich maszyn i urządzeń. I jeśli ktoś mi właśnie mówi, że ale producent mu zaleca, no tak, ale jeśli producent mu zaleci, coś się stanie wcześniej, ok, jest gwarancja, będzie płacił jakąś karę, no ale w tym danym Ale linia momencie stoi. linia stoi, on nie zapłaci tej kary za 2 godziny, puśćcie mu przelew, bo zacznie się dyskusja, dlaczego to się stało, a może pracownik coś Mhm. źle wykonuje, więc uważam to właśnie za narzędzie, które w ramach przemysłu 4.0, w ramach tych wszystkich dobrodziejstw nowoczesnych technologii, jako doskonałe narzędzie, które powoduje, że no, mamy mniej zakłóceń w procesie produkcyjnym, jesteśmy w stanie Mhm. przewidywać. Korzystajmy z tego i zawsze zachęcam, jeśli jest taka techniczna możliwość, by próbować tego tematu. On nie jest łatwy, no bo rzeczywiście jak ja mogę przewidzieć przyszłość, że narzędzie mi się zepsuje i ono jeszcze działa. Trzeba w Ale to na bazie, uwierzyć, no ponieważ właśnie, ale na prawda, że bazie danych, na bazie mhm. danych prawdopodobnie on przestanie działać za 1000 cykli, a nie za 5000. No to zareaguj. I A niestety nie przekonasz się, jak to jak się wygląda, powiedz, w wymienisz. sensie jak, przychodzą ludzie, do was z takimi problemami, to jakby rozumieją potrzebę tego predictive maintenance, czy raczej jeszcze bazują na tym podejściu takim klasycznym, że To coś tam trzeba odpowiem wymienić? trochę jak prawnicy, to zależy. Też de facto Mhm. dlaczego tak mówię, bo w zależności od tego, jak przedsiębiorstwo jest uświadomione, jak dba o właśnie dostęp do nowych, do nowych, do nowych technologii, do rozwiązań, mm, które może gdzieś poznać, bo nie ma nic gorszego. Ja często rozmawiam, żeby najpierw zbudować pewną świadomość, by świadomy klient przyszedł do mm, usługodawcy, znaczy do nas, do instytutu, żeby wiedział to, co wcześniej rozmawialiśmy, Mhm. jak my działamy, jakie są wyzwania, jakie są bariery, a jeśli przychodzi do firmy integrującej stacje zrobotyzowane, czy do takiej jak wasza, która cyfryzuje, która rozwija ten zakres cyfrowy doskonale, to fajnie, żeby on wiedział, już miał jakąś poziom wiedzy, a nie przychodzi, to proszę mi AirPa dać. Jakiego? Nie. No nie wiem, wie pan, no ja muszę, bo słyszałem, że wszyscy mamy, sąsiad w fabryce ma, a mi tu uciekają pieniądze, bo ja nie widzę procesu produkcyjnego. Albo
proszę mi zrobotyzować stanowisko, bo ja na 3 zmiany mam 3 ludzi, 4 zmianowy, jak ja sobie policzyłem, to jest najniższa krajowa 5000 plus dodatki to 7 i ja chcę wymienić na robota. Jakiego? No nie Czyli wiem znowu panie, nam robota. wychodzi edukacja. Edukacja i jeszcze raz edukacja przedsiębiorców. Wiesz co, bo ja tak ci powiem, że mamy takie rozwiązanie też, które jest chatbotem do predictive maintenance. Można po prostu pytać tam, co pierwsze wzrosło, temperatura pompy czy płynu, żeby wiedzieć i to bardzo ładnie działa, ale też mam takie poczucie, że jakby główną siłą takich rozwiązań jednak jest zintegrowanie ich z jakimś systemem, który jest w miejscu. Nie sprzedawanie takich punktowych rozwiązań, bo trochę o tym mówimy, że coś się robi tematem gorącym, więc nagle wszyscy chcą mieć tam czata GPT do pisania postów blogowych, a wszyscy zapominają o tym, ile można wyciągnąć z machine learningu i jakby to fajnie można było pospinać z jakimiś tam repozytoriami danych w chmurze, z komputerami edge'owymi i to wszystko zrobić w formie jednego spójnego rozwiązania, nie? Zamiast Zgadzam się, słuchaj Michał, z tobą, bo to jest też taki problem trochę, jaki mamy w naszym życiu prywatnym, nazwę to szum informacyjny, fake newsy, skąd pozyskiwać informacje. No, identycznie jest trochę w technologii. Też bazujemy na właśnie o jakichś takich bardzo górnej warstwy informacjach, nie wiemy jak to wykorzystać, nie mamy zbudowanej świadomości, nie wiemy gdzie te informacje pozyskać tak czasami nawet. Jedziemy na jakąś konferencję, 15 minut ktoś nam pokazuje rozwiązanie, które powinno zrewolucjonizować naszą produkcję. Taki prezes wraca i mówi: słuchajcie, byłem, widziałem, kupujemy, bierzemy. Technolog łapie się za głowę, dyrektor produkcji, no co ma zrobić? Często się poddaje temu tej fali, no bo co on będzie dyskutował z prezesem i ależ tego to nam znajomo brakuje. brzmi, Tomek, ależ to No znajomo no brzmi, powiem no ci, ale tak, słuchaj, bo no. bo 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 niestety tak jest i, Mhm. ja trochę publikuję na LinkedInie i z koleżanką ukuliśmy takie słowo edukacja głupcze, hashtag, no bo rzeczywiście e, naprawdę spróbujmy się zagłębić, by być merytorycznym partnerem w dyskusji technologicznej w różnych obszarach z firmami. Ja wiem, że prezesi nie mają czasu, bo zarabiają pieniądze, no ale później, żeby zarabiać jeszcze większe pieniądze, to warto być uświadomionym, jeśli ty nie sam, to twój zespół, który wprowadza rozwiązania, bo później to się obraca przeciwko, że jest taki przedsiębiorca sparzony, wycofany, bo zainwestował w coś, to nie poszło, ale bo to musi być skazane na sukces, rozwiązanie, które biorę. No ale jeśli ty nie jesteś świadom tego, nie masz podstawowej wiedzy, nie rozumiesz tego, no to bazujesz tylko na zewnętrznym podmiocie, który ci coś oferuje. I znów przyjmijmy i wierzmy w to głęboko, że tak jak wy, ale też znam wiele takich firm, są uczciwi i edukują tego klienta, tłumaczą mu to, nawet są w stanie się wycofać z pewnych zakresów, bo on nie jest albo na to gotowy, albo tego nie potrzebuje. No ale Mhm. niestety są też firmy, które żyją ze sprzedaży, z oferowania usług, które później jeden klient zapomnę i wtedy takie przedsiębiorstwo, taki prezes niestety zraża się do rozwoju, do nowych rozwiązań w swojej firmie i przychodzi później merytoryczny i i dobry usługodawca rozwoju i on już ma zamknięte tam drzwi albo trudno Mhm. mu przekonać go, bo on już: „Ja już to miałem, ja już to widziałem”. I na przykład tacy też do nas trafiają, że jedna, druga, trzecia firma im nie pomogła i on sceptycznie do nas, do instytutu podchodzi, bo mówi: „Oni nie dali rady, czy wy dacie radę?” Ja mówię: „Damy radę”, przynajmniej no nie na pierwszym spotkaniu deklaruję, bo byłoby to gołosłowne Mhm. deklaracje, ale damy radę na pewno przeanalizować proces, problem, wyzwanie i wtedy będziemy w stanie odpowiedzieć. Ja Bo czy też mam damy takie radę, nie wiem. ja też mam takie poczucie, że czasem klientowi lepiej czegoś nie sprzedać, niż sprzedać coś, co mu nie jest potrzebne albo no, co Mam mu nie jest wrażenie, że on potrzebne szybciej, właściwie. słuchaj, wróci, Michał, jak Tak, mu czegoś nie sprzedasz, dokładnie. niż jak mu sprzedasz za szybko i oczywiste i to nie pójdzie, to on już nigdy. A jak nie Tak, sprzedasz, to on powie: „Przeanalizowali, o, to znaczy się, że nie czują się silni w tak. tej zakresie, ale przeanalizowali proces i merytorycznie się wypowiedzieli”. I wiesz, nawet nie to, że nie silni, tylko naprawdę nie wszyscy potrzebują wszystkiego, nie? To jakby to jest pewna wiedza, i ekspertyza, żeby komuś właśnie powiedzieć, że jakby tego nie musisz robić, bo nie ugrasz na tym wystarczającego zwrotu z inwestycji. Po prostu, no bo o podstaw w biznesie zawsze się liczy zwrot z inwestycji, prawda? Jak O najszybszy. o to chodzi, tak.
A jak przy tym jesteśmy, to powiedz, czy masz jakieś takie fajne przykłady komercjalizacji, projektów, którymi mógłbyś się pewnie pochwalić, bo chcieć to pewnie. Chciałbym o wielu, czasu tyle nie mam, ale dam taki jeden, ciekawy, bo on, obrazuje, mm, jak działa właśnie instytut, badawczo-naukowy Mhm, w stosunku do firm, które, te nasze zadania inżyniersko, badawczo-rozwojowe mogłyby realizować. Taki case, on można obejrzeć sobie film na YouTubie, dlatego też mogę swobodnie o tym mówić i projekt jest skomercjalizowany. Wyszedł problem u przetwórcy, cebuli mm, właśnie, no, że, maszyny, które są ogólnodostępne na rynku, mają bardzo duży odpad, rzędu 30, 40, 50%. On by chciał maszynę, która nie ma tak dużego odpadu, chodzi o obieranie cebuli. mhm, Łuski cebuli, wiadomo, czasami w Lidlu czy w innym, nie wiem, czy możemy lokować, ale powiedzmy to się wytnie najwyżej w jakimś dyskoncie są cebula obrana, bądź jest to jako półprodukt do dalszego procesu i, firma potrzebuje obraną cebulę. No i generalnie zgłosił się do nas, by porozmawiać, czy w ogóle jest możliwe stworzenie takiej maszyny od zera. Jest pusta kartka, cel jest taki, duża efektywność w obieraniu cebuli. No i temat, wzięliśmy. Najpierw go przedyskutowaliśmy, czy jest to w ogóle technicznie możliwe. Okazuje się, że jest. mhm, Zaprojektowaliśmy taką maszynę. Z tego stworzył się projekt, z finansowania zewnętrznego, ze środków krajowych. No ale skupiając się na rozwiązaniu technologicznym, opracowaliśmy maszynę, którą właśnie na YouTubie, jak sobie wpiszesz, czy można sobie ją odnaleźć, obiera tą cebulę ze zdecydowanie kilkunastoprocentową efektywnością, albo nawet większą. Tak w głowie niedokładnie pamiętam wartości, więc nie chciałbym jej tutaj mhm, przytaczać, ale zdecydowanie ona się poprawiła. Ale to, co jest najbardziej kluczowe w tej mojej opowieści i, jak działamy w instytucie, w ramach Poznańskiego Instytutu Technologicznego mamy też, oddział, badania, przetwórstwa, przetwarzania, analizowania drewna. mhm, Okazało się, że ta łuska cebuli, która jest odpadem dla tego producenta cebuli, jest odpadem, ale dla nas może być, elementem składowym płyt wiórowych. Bo się okazuje, no, że płyta wiórowa każdy zna, z wiórów mhm. drewno, ale może spróbować dołożyć te łuski cebuli. I trwają właśnie badania, to myślę, że mogę powiedzieć, bo już w zeszłym roku je rozpoczęliśmy i o tym komunikowaliśmy. Dodajemy ileś procent, 25, 50, 75% łusek cebuli do płyt wiórowych. Oczywiście badania, wytrzymałościowe są najprostsze do zrobienia. Ach, ten telefon, ja mam Atakują cię cały czas, tak. stacjonarny telefon, niestety. Mhm. I wiesz, ta łuska cebuli jest tam odpadem, a tutaj może być elementem, który będzie, składowym zamiast, wiórów, drewna. A powiedz, I przyszedł do ciebie badamy teraz to i tyle. producent płyt wiórowych przyszedł, czy to producent Nie, nie, to cebuli jest nasz stwierdził? pomysł. Nie, nasz pomysł A, właśnie wasz, badaczy. super. Nie, to nie jest tak, że właśnie ktoś, no bo, zastanawialiśmy się, co zrobić. No bo właśnie to jest to, jeśli się odpowiednio realizuje proces, jeśli odpowiednio się realizuje proces analizy, technologicznej i procesu produkcji, danej danego elementu, no to Mhm. się nagle okazuje, że odpad nie musi być wcale odpadem. W myśl ESG, w myśl zero waste i tak dalej, i No tak i to dalej. jest prawdziwa wartość właśnie mieć takich ludzi, którzy łączą na tyle szerokie kompetencje, że są w stanie coś takiego wymyślić, No prawda? Że to właśnie, jeśli, zlecasz pracę, ja chcę maszynę, no to ten ktoś ma maszynę. Wcześniej był odpad, teraz też jest odpad. Nikt się nad tym nie zastanawia. Ten odpad był sprzedawany, utylizowany, cokolwiek utylizowany, czyli też koszty. A u nas w pracach badawczo-rozwojowych padła propozycja: słuchajcie, wykorzystajmy to. I tak jak wspominałem, zakres, wytrzymałości jest prosty do zrobienia, a trwają teraz prace, badawcze, w czasie rozłożone, jak się on zachowuje, ta łuska cebuli w odpowiednim procencie, na grzyb, na grzyby, na reakcje chemiczne i tak dalej, i tak dalej. Więc ten przykład i mhm, on na koniec, on jest komercjalizowany, w sensie ten producent ma tą maszynę, ona u niego działa i chcielibyśmy ją wprowadzać na rynek, już nie jako my, bo mhm, projekt tak był skonstruowany, że ten producent tą maszynę, otrzymuje, mamy ją na licencji i może ją, nazwijmy to, produkować na bazie, dokumentacji techniczno, rozruchowej naszej, i naszego pomysłu. Więc,
to jest jeden z przykładów, ale właśnie ta gwiazdka, która jest, to jest Mhm. właśnie wykorzystanie czy szersze spojrzenie na realizację danego projektu, a nie tylko dostarczenie maszyny. Tak, jest maszyna, ona robi i tyle. My chcemy Znaczy, wykorzystać łuski tak. cebuli do innych rzeczy. Właśnie myślę, że to jest niesłychanie cenne, i to jest jedyny sposób chyba tak naprawdę, żeby tym zarządzać w tej chwili, bo no, w takim klasycznym podejściu, które ja kojarzę z różnych miejsc, już nie będę wymieniał, to faktycznie jest tak, że przychodzi ktoś z jakimś procesem, e, no i jest odpad, no to jest odpad, prawda? Tutaj liczy się to biznesowe spojrzenie na to, że to może nie jest odpad, może możemy z tym coś zrobić, może możemy to gdzieś sprzedać i jeszcze przez to zmniejszyć koszt nasz, prawda, tak naprawdę, no bo to powoduje jakiś tam przepływ gotówki zawsze. No i to wracając Mhm. do początku, połączenie się instytutów daje Aha. właśnie ten komfort, że my analizując tematy i oferując, oczywiście czasem klient nie chce nic więcej, chce konkretnie to, Mhm. ale dajemy też przestrzeń i możliwość pełnej weryfikacji całego procesu produkcyjnego, Aha. ale też cyklu życia samego produktu, co się z nim dzieje później. Mamy ku temu odpowiednich badaczy i naukowców z odpowiednimi kompetencjami, kwalifikacjami, którzy mogą to zrobić, a to jest bezcenne, bo inwestując w jedną rzecz możemy uzyskać dodatkowe rzeczy, które nie planowaliśmy przy zmianie parku maszyn, przy zmianie linii technologicznej, czy Mhm. rozwiązania, czy konkretnej maszyny. Jasne. Y, super spojrzenie. Wiesz co, chciałbym jeszcze troszkę z drugiej strony popatrzeć na tę tematykę, no bo, mówimy dużo o IoT. Powiedz, jak z twojej perspektywy, jakie są wyzwania w edukacji ludzi, którzy mieliby się zajmować IoT, przemysłem i pójść z sukcesem do biznesu? Jakie oni kompetencje powinni, łączyć? No bo tak strzelam, że gdzieś pomiędzy programowaniem, jakimś projektowaniem, przemysłowym, może elektroniką również. Czy w ogóle są takie kierunki studiów teraz, gdzie takich ludzi się kształci? Masz jakieś doświadczenia? Wiesz co, ja nawet wczoraj byłem na takiej konferencji, spotkaniu z biznesem, gdzie właśnie rozmawialiśmy o przedsiębiorcy przyszłości. Mhm. No i wiesz, są raporty z kongresów, skądkolwiek, krytyczne myślenie, kreatywność Aha. i tak dalej. A ja jestem zwolennikiem zbudowania pewnych podstaw, fundamentów. I to, co dzisiaj, o czym rozmawiamy, mi by zależało, żeby taki inżynier przyszłości, tak go nazwijmy, umiał i miał kompetencje, chęć, ochotę, wiedzę, podstawy do właśnie przeanalizowania procesu, do łączenia kropek, trochę tak bardzo kolokwialnie Mhm. mówiąc. To znaczy się, by mieć umiejętność analitycznej przeanalizowania procesu i połączenia, które technologie efektywnie dadzą coś, nie efektownie, że Mhm. możemy sobie napisać na stronie Industry 4.0 ready, Industry 5.0 OK, Industry 7.0 be ready, cokolwiek. Mhm. Tylko że właśnie analiza procesu produkcyjnego pod kątem implementacji nowoczesnych rozwiązań przynoszących konkretne efekty. Czyli tak najbardziej klasycznie krytyczne myślenie, analiza rzeczywistości i pewne zdroworozsądkowe podejście, tak Tak, wbrew tak, scenie. ale też poparte na przykład kompetencjami biznesowymi, ekonomicznymi. Wiesz, ja bym chciał, żeby inżynier, no właśnie, umiał to inżynier przyszłości to jest trochę taki combo, taki, wiesz, kiedyś jeszcze on był taki silosowy. Ja Mhm. konstruuję maszyny w przemyśle rolnym albo I tylko tam, automotywie i i siedzę tylko sobie to. w A pokoju i teraz to ja mam robię. wrażenie, że ten inżynier to jest taki, no, twórca przez duże T, też w aspekcie Mhm. biznesowym, ekonomicznym i fajnie, żeby kształcić młodych inżynierów z takim podejściem do procesów, bo to już właśnie to, co wspomniałeś, IoT, wykorzystanie nowych technologii, on już nie zajmuje się jedną maszyną, on zajmuje się całym procesem, Aha. całą linią technologiczną. On musi wiedzieć, rozumieć 2 kroki wcześniej, co się dzieje z produktem. Mhm. Przewidywać, co się będzie dalej w linii. To jest to, że on robotyzując stację do spawania, w sensie stanowisko ręczne, manualne spawania, musi wiedzieć, że ten detal musi przyjechać z odpowiednią jakością, z odpowiednią polem tolerancji, jeśli chodzi o wymiary. Bo to, co rozmawialiśmy, człowiek dociśnie, człowiek widzi wadę materiału i może zareagować. Robot jest
ułomny w tym sensie, że my chcemy, żeby on robił to, tylko to i bardzo szybko, a z drugiej strony jest to jego wada, bo nic więcej nie zrobi. Jeśli oczywiście nie jest otunikowany, nie ma kamer, nie ma jakichś algorytmów, no nie? Ale mówimy o takim prostym wykorzystaniu robota. No, mam w Więc głowie te rozwiązania z 4.0 właśnie, gdzie te roboty tam dynamicznie się dostosowują. To pewnie jeszcze kolejny krok w większości fabryk jednak, żeby tego typu rozwiązania tak, wprowadzić. tak, tak, gdzie robot sam się uczy, gdzie on analizuje materiały i na tej podstawie wyciąga wnioski, by przy kolejnym przy kolejnym detalu, o tych złych parametrach się dostosować Aha, i zmienić swoje położenie. To naprawdę jest melodia przyszłości. To możemy tak sobie opowiadać, aha. że tak jest, ale tak nie ma. Ja przynajmniej nie mam doświadczenia, parę zakładów produkcyjnych w swoim życiu widziałem, więc dla mnie ten inżynier przyszłości właśnie nie do końca ja oczekuję, że on właśnie będzie machine learning na wysokim poziomie. Mhm, Fajnie jakby tak, albo jaka jego część, ale ten inżynier najistotniejszy to właśnie będzie, który krytycznie zweryfikuje proces produkcyjny w całości i będzie w stanie dookreślić rozwiązania technologiczne mające za zadanie zwiększenie jego efektywności. mhm, A o tym nie wiem, czy jest tak, czy nauka, czy studia tak bardzo na to kładą nacisk, na biznesowy aspekt inżynierii, a bardziej właśnie na już konkretne rozwiązania technologiczne. To bierzmy tego od mhm. LLM-a albo od machine learningu, albo predictive maintenance, niech on nam to zaimplementuje. A Jasne. fajnie jakby inżynier jakiś był w zakładzie, który wiedział: „Nie, tam nie ma sensu, to się nie opłaca, to To jest są jakieś takie niepotrzebne”. cechy osobowości trochę też, prawda, że to jakby to niekoniecznie trzeba Wiesz być co, ale tą praktycznym człowiekiem. osobowość kształtuje edukacja, Tak. kształtuje szkoła, kształtują studia. No, takie właśnie, wiesz, na cechy osobowościowe wpływa twój rozwój zawodowy. No, inne cechy Mhm, osobowościowe kształtuje ASP i psychologia, socjologia, a mhm. inne w moim przypadku Zdecydowanie. szkoła techniczna. Mhm. Dobra, słuchaj, chyba powoli zbliżamy się do końca, bo już ponad 40 minut, rozmawiamy. Powiedz mi jeszcze na koniec, jakie widzisz perspektywy dla Polski na następne lata? Raczej patrzysz z optymizmem w przyszłość, jeśli chodzi o tę tematykę monetyzacji badań naukowych i rozwoju, czy z umiarkowanym entuzjazmem raczej? Ja jestem z natury, to co rozmawialiśmy, ukształtowany jako niepoprawny optymista, bo po prostu uważam, że tak trzeba. Nie bądźmy może takimi pesymistami. To, co ja sobie życzę, co już tu pewnie wybrzmiało, budujmy własną świadomość, edukujmy się, bądźmy głodni poznawania nowych Mhm, technologii, ale pamiętajmy, że technologia dla człowieka, nigdy człowiek dla technologii. Traktujmy wszystkie rozwiązania jako narzędzia, które mają nas wspierać, piękna idea. ale Mhm, wiesz, no, i jakieś idee trzeba mieć, żeby na tej bazie realizować siebie i instytucje, czy miejsca, w którym się pracuje. I fajnie, żeby wykorzystywać technologię i nie bać się ich wykorzystania, ale żebyśmy mieli ich świadomość. To jako taki przykład, tam tylko na koniec jeszcze, mhm. często się spotykam, że robotyzacja zabiera pracę, teraz AI zabiera pracę. Tak, Ale po to zostało to wymyślone, no. Już dobra. taki przykład bardzo, z uśmiechem, nie traktujmy go poważnie. Ktoś kiedyś odkurzał w domu, teraz robi to robot, ale to nie znaczy, że osoba, która wcześniej odkurzała, jest niepotrzebna w domu. Mamy czas Mhm, na coś innego. Stąd właśnie moja taki apel, ale też chęć i fajnie, żeby tak było. Ja przynajmniej w swoim życiu zawodowym staram się, żeby tak było, że technologia ma nam dać przestrzeń do innych działań, do wykorzystania mhm. jej do przyspieszenia procesów, do zwiększenia efektywności, do ułatwienia, a nie do myślenia: "Zastąpią mnie, ja nie czuję się niepotrzebny". To No, jest ostatnio bardzo porównywali smutne. AI do maszyny parowej, jak gdzieś tam, słuchałem jakichś wywiadów, nie Wiesz, to znów pamiętam już pytanie, gdzie. jak to wykorzystamy, bo maszyna parowa to jest tak, jak pamiętasz, Henry Ford i wprowadzał samochód na rynek. Mhm, Przecież mamy konie i wszyscy się bali, i mhm, AI, i nie mamy świadomości, jak ją wykorzystamy. No, to czas pokaże, ale żeby ten czas pokazał dobroć rozwiązań technologicznych, to musimy się edukować, budować świadomość, przyjmować z dobrodziejstwem technologię, ale też krytycznie na nie patrzeć, by nie ślepo w nie wierzyć.
by właśnie to nie I technologia dla zachwystywać ludzi. się za przeproszeniem Tak. jakimiś takimi hypami, które się pojawiają gdzieś tam. A one będą się pojawiać, no Mhm. bo twórcy tych technologii na tym zarabiają, no i o to w tym wszystkim chodzi. Ja zawsze jestem zwolennikiem efektywności, a nie efektowności w kontekście dla wow. No i tak będziemy robić wow. Widzimy firmy, których stać na to, by być pierwszym. Pan tutaj teraz dużo znaczący w Ameryce, autonomiczne samochody, inne rozwiązania, ale co? No pytanie, jak rentowność tych biznesów, o to nikt za bardzo nie pyta, no bo to jest w modzie, to jest fajne, a Mhm. czy bilans finansowy już się spina? No powątpiewam, ale nie o to Okej. na tym momencie chodzi. Dobra, myślę, że to dobre podsumowanie, czyli z głową, i z optymizmem patrzmy w przyszłość i powinno być dobrze, bo mamy fajnych ludzi, z którymi możemy fajne rzeczy robić i łączyć różne branże oraz przemysł i edukację. Czy Michał, uczelnie będzie wyższe. dobrze, bo kawał życia przed nami i spędźmy je w fajnym, innowacyjnym, kreatywnym i nowoczesnym świecie. My go współtworzymy, nie bójmy się i działajmy. Dzięki Tomek za uczestnictwo. Dzięki bardzo, dzięki za zaproszenie. Fabrity specjalizuje się w inżynierii oprogramowania, generatywnej sztucznej inteligencji, przemysłowym IoT oraz inżynierii danych. Tworzymy złożone systemy dla przedsiębiorstw, które automatyzują procesy, zwiększają efektywność, minimalizują przestoje i wspierają podejmowanie lepszych decyzji dzięki skutecznej analizie danych. Masz pomysł na projekt IT lub pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem sales@fabrity.com. Masz temat, który warto omówić w podcaście, a może chcesz dołączyć do rozmowy w Fabrity Talks? Daj nam znać. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia następnym razem.